Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Miedwiediew grozi popiołem radioaktywnym, czyli Majaki po weekendzie. Niemcy pod dużą presją krajów bałtyckich i Polski. Jak się walczy z inflacją po rosyjsku? Mamy ciekawe dane. Premier Gruzji oskarża gruzińskiego prezydenta o zdradę stanu. Kilka słów o koloniach dla dzieci w Korei Północnej, ale nie karnych, a takich na wakacje. Na koniec rosyjski fundusz społeczny zakończył rok wielomiliardowym deficytem. Dzień dobry kochani, jak miło Was zobaczyć na czacie. Widzę bardzo aktywnie od samego rana. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Zaczynamy nowy tydzień informacji z Rosji, nowy tydzień Paska Pawła. Dużo się dzieje przez weekend. Mamy znowu kilka fajnych informacji. Tak, dosyć obfity weekend, jeżeli chodzi o materiały. 2 materiały satyryczne, 4 materiały informacyjno-ekonomiczne, więc dosyć dużo i zarówno CEP Global, jak i CEP Chiny. Jeżeli ktoś nie oglądał, polecamy oba materiały i oczywiście blog informacyjno-ekonomiczny wieczorem. Było na temat, był Marek Meissner, byłem ja, był Maciek Lisowski, mówiliśmy na różne tematy, w tym moim zdaniem istotny temat dotyczący i zatrzymania tej rosyjskiej ofensywy, co dalej, i również czystek, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony. Dosyć, myślę, że ponad godzinę na ten temat rozmawialiśmy. Warto, jeżeli ktoś nie oglądał, warto też nas subskrybować, brakuje już niecałe 2000 do 40 000 i tutaj jeżeli możecie nam pomóc, to prośba, kliknijcie subskrypcję, pomagacie nam, dla Was to jest pojedyncze kliknięcie. Możecie to też zrobić, jeżeli korzystacie z innych kont, na innych urządzeniach też istnieje często taka opcja. Tutaj to nie było szarpanie ptaka, to był taniec, ja sobie wypraszam. Tak, kto nie widział, odsyłamy do Jaruskiego. Jakiś prywatny masz film? Nie, no nie widziałeś intro? No widziałem. No tam szarpałeś ptaka. Tańczyłem. Dobrze, tańczyłeś. My przechodzimy, słuchajcie, do paska. No i w sumie dzieje się to, co w zeszłym tygodniu. Złe informacje, jeżeli chodzi o ropę naftową, bo ona jest nadal nisko, chociaż mówiłem, że już od tego poniedziałku może być ożywienie i poprawa nastrojów, że ta fala korekcyjna, jeżeli chodzi o spadki, może się zakończyć, dlatego że zbliża się szczyt OPEC, a to zawsze skutkuje różnego rodzaju spekulacjami na temat cięć. Jeżeli coś zostanie ogłoszone, no to możemy, albo zapowiedziane, że będzie ogłoszone, liczyć się, że będą podwyżki, a więc każdy jak gdyby wypatruje i nasłuchuje tych komunikatów z OPEC. No jeżeli by nic nie zostało ogłoszone, to wtedy spadki mogą powrócić, ale to chyba dopiero po szczycie. Tak się wydaje. Teraz ja bym nie liczył na kontynuację jakąś wielką tych spadków, no chyba, że znowuż będzie jakaś wiadomość, która by to spowodowała, jakaś pozytywna wiadomość, na przykład jeżeli chodzi o Bliski Wschód, na ten moment się nie zanosi. Jeżeli chodzi o waluty, tu cały czas obserwowany moim zdaniem spadek i załamanie importu rosyjskiego. Te problemy, które Rosjanie mają, cały czas nie są rozwiązywane, jeżeli chodzi o Chiny, Turcję i Emiraty. Natomiast poprawia się sytuacja, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy surowej. Te sankcje amerykańskie, wydaje się, że ich, ponieważ nie są kontynuowane albo nie słyszymy o nowych, to ich wpływ powoli maleje i mamy zarówno zwiększone dostawy do Chin rosyjskiej surowej ropy, jak i również do Indii. Zobaczymy, co będzie po wyborach tych majowych w Indiach, bo być może tu będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o politykę. Mamy zapowiedź, że Indie będą uczestniczyły w szczycie w Szwajcarii. No zobaczymy, czy też Amerykanie nie będą chcieli nakłonić Hindusów do jakichś bardziej radykalnych wypowiedzi i bardziej radykalnych czynów, jeżeli chodzi o handel tą rosyjską ropą. Zobaczymy.
A my przechodzimy sobie teraz do krótkich informacji. Zanim przejdziemy do krótkich informacji, jeszcze ogłoszenie. Tak, słuchajcie, dzisiaj będę nagrywał z Markiem Kozublem. Jeżeli macie jakieś pytania do Marka, to bardzo proszę, udostępniłem post na zakładce społeczność YouTube'owej, napiszcie. Jeżeli do 12 pojawią się ciekawe pytania, to ja postaram się zadać Markowi, więc to wy współtworzycie ten program, co chcecie się dowiedzieć od Marka, to dajcie znać. Część pytań pewnie się pojawi właśnie w jego programie, część pewnie w weekend, zobaczymy jak to rozplanujemy, natomiast będzie możliwość, to zapowiadałem wczoraj, zadawania naszym ekspertom pytań, te pytania będziemy udostępniać często w weekendy, jeżeli są ważne informacje, a jeżeli to dotyczy bieżącego programu, który nagrywamy, to również w programie. A my przechodzimy już właśnie do krótkich informacji, chyba że masz jeszcze jakieś ogłoszenie. Tu pytają mnie, gdzie ja szarpię tego ptaka. Na Jaruskim. Możecie obejrzeć, tak. Jeżeli ktoś nie widział, to... W czyjej opinii chyba najlepszy, najtrudniejszy do tej pory nakręcony przez nas odcinek. Warto sobie zobaczyć, w kogo tym razem wcielił się Mateusz. Tutaj planujemy zgłosić go do różnego rodzaju nagród. Piszcie, jak wam się to podobało. Pierwsza wiadomość krótka, no to mamy z Litwy. Obecny prezydent Litwy Gitanas Nausėda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Według wstępnych danych Komisji Wyborczej na niego głosowało ponad 75% wyborców. Duża przewaga. Złoto Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, które odbyły się w Czechach bez udziału zawieszonej w międzynarodowych rozgrywkach reprezentacji Rosji, trafiło do gospodarzy, czyli Czech. W finale turnieju drużyna ta pokonała Szwajcarię 2-0. Myślę, że Rosjanie, którzy lubią hokej, tak mała igiełka w ich Smuteczek. W Rosji, jeżeli chodzi o media, jest smuteczek, że nie mogli jednak brać udziału. No i czekają z utęsknieniem, kiedy zostaną odwieszeni. No w tym roku raczej nie, a w przyszłym nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Natomiast 26 maja, czyli wczoraj, Putin na zaproszenie Uzbekistanu i szefa tutaj Republiki Mirziyojewa poleciał do tej Republiki i wczoraj zaczęła się wizyta, dzisiaj będzie drugi dzień wizyty. Dosyć dużo na ten temat było w rosyjskich mediach, natomiast... Konkrety jakieś brak. Wiesz co, może coś będzie, bo tam jest kwestia tego gazu, no i pewnie tutaj liczyłbym, że coś może zostać podpisane, natomiast czy coś więcej? Chyba nie, ale zobaczymy. Okay. To ważna informacja teraz. Teraz ceny lodów w Rosji wzrosły o 15%. Powodem są rosnące ceny surowców, opakowań i dostawy. Ceny lodów czekoladowych wzrosły gwałtowniej, bo o 25%. W 2023 roku Rosjanie spożyli rekordową ilość lodów, ponad 3 kg na mieszkańca. Ja mam nadzieję, że nie naraz, bo to brzuszek może boleć, jak naraz 3 kg się zje. Tak? Zjadłeś 3 kilo? To jest historia na inny Jaruski. Słuchajcie, no tak, zobaczymy, czy... Ale ta czekolada w Rosji, wiesz, tu widać, że te czekolada będzie wszędzie rosła. Mhm. Coraz więcej też jest produktów, gdzie jest coraz mniej czekolady. Dzisiaj będziemy mówili o mięsie, natomiast podobny patent już za czasów komunizmu znanych, czy byli wyroby czekoladopodobne, w Rosji jest coraz bardziej stosowany, a więc jeżeli chodzi o te lody czekoladowe, coraz mniej tam jest czekolady i chyba coraz mniej też śmietany.
są jakieś takie wypełniacze różne. Ja się aż tak do końca nie znam, natomiast tu widzimy, że producenci starają się w jakiś sposób przeciwdziałać tym podwyżkom, wprowadzając pewne zamienniki. Snickers i słony karmel. A twoje ulubione? Moje to będą waniliowe i śmietankowe. No w okresie styczeń-kwiecień produkcja gazu ziemnego w Rosji wzrosła o 7,8 do 253 miliardów metrów sześciennych. Tu trzeba pamiętać na tle bardzo niskiej bazy, jeżeli chodzi o początek 2023 roku. Natomiast Duma Państwowa zaproponowała podwyższenie podatków dla obywateli o pensji 150 000 rubli i więcej. I jak doskonale wiecie, bardzo często są to urlopowicze, że tak powiem. Tak, urlopowicze zapłacą więcej, a więc dostają, ale z drugiej strony będą mieli teraz wyższe podatki. Oczywiście w Rosji nikt nie będzie ich żałował. Oprócz samych chyba urlopowiczów, no ale oni za dużego wyboru tutaj nie dostali. Jak podaje Reuters, polski operator rurociągów PERN i rosyjski Transnefti zgodziły się na kontynuację tranzytu kazachskiej ropy do Niemiec. Dostawy mogły zostać wstrzymane w czerwcu z powodu problemów z płatnościami. Dziwne takie rozwiązanie wybrano, że rozliczania z Rosją będzie wykonywać spółka słowacka, ponieważ Polacy nie chcieli robić rozliczeń bezpośrednio z Transnefti, ale Niemcy naciskali, a więc wybrano spółkę słowacką, która będzie robić za pośrednika pomiędzy Rosjanami a Polakami. Pozostawię bez komentarza. W niedzielę 26 maja dron Ukrainy zaatakował stację radarową dalekiego zasięgu Woroneż M. Jak podaje ukraińska Prawda, dron uderzył w stację radarową zlokalizowaną w mieście Orsk w obwodzie orenburskim. Tym samym przeleciał ponad 1800 kilometrów, ustanawiając nowy rekord. Brawo Ukraina. 1800 kilometrów. Oj. Tak, tutaj kolejny raz można powiedzieć, bo to kolejny radar w sumie dalekiego zasięgu, no i kolejny raz brak jakiejkolwiek ochrony. Chyba żaden radar dalekiego zasięgu w Rosji nie jest wystarczająco chroniony, przynajmniej przed dronami. Ja rozumiem, że oni się spodziewają innego typu ataków na takie radary, no niemniej kompromitacja tutaj po stronie rosyjskiej, oczywiście tutaj są jacyś eksperci po stronie polskiej, którzy piszą, że to jest skandal, że Ukraińcy atakują. W mojej ocenie każda kompromitacja tego reżimu i tej władzy jest dobra. Natomiast tutaj wskazuje się, że on jest częścią odstraszania antynuklearnego, no i tu oczywiście atak na takie systemy, no może dać Rosjanom pretekst. Ja myślę, że Rosjanie nie potrzebują żadnych pretekstów, jeżeli chcieliby zaatakować nuklearnie, natomiast ataki moim zdaniem będą kontynuowane, bo to osłabia tą władzę rosyjską. W mieście Liwny teraz. Tak, w mieście Liwny w obwodzie orolskim Federacji Rosyjskiej 2 drony uderzyły w skład paliw. Atak na obiekt potwierdził gubernator obwodu orłowskiego Andrzej Kliczkow. Według niego został uszkodzony budynek administracyjny, na miejscu wybuchł pożar. Tam były też przy tych składach paliw 2 stacje benzynowe, no jedna została zniszczona z tego, co widzieliśmy na filmach. Okej, to co? Czas na konkurs. Pierwszy człon hasła. Pamiętajcie, jeżeli chcecie brać udział, przeczytajcie regulamin. Jest pod każdym z odcinków, a ja, Pawle, proszę Ciebie o pierwszy człon, jakiś na rozgrzewkę, może prosty. Subskrybenci. Okej, ale to jest trudne słowo, powiem Ci, do zapisania. To poprawnie zapisz sobie. Chodzi o konkurs, no ale dobra, widzę, że że ambitnie zaczynamy. No to przejdziemy teraz do Dimy, który chyba znowu troszkę zabalował.
i zaczął wygrażać wszystkim dookoła atomem. Miedwiediew grozi popiołem radioaktywnym. Atak USA na pozycje rosyjskie na Ukrainie będzie początkiem III wojny światowej. Powiedział oczywiście nikt inny jak niezawodny Dima. Tak skomentował słowa, słuchajcie, polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że Stany Zjednoczone wykorzystają taki scenariusz, jeśli Władimir Putin zdecyduje się na użycie broni nuklearnej. Czyli my mówimy, jeśli wy użyjecie broni nuklearnej, to my wam zniszczymy stanowiska, no to Dima mówi, to my wszystkich zasypiemy radioaktywnym popiołem. Przede wszystkim, i tu mam kolejny cytat z Dimy, przede wszystkim Jankesi nic takiego do tej pory nie mówili, bo są ostrożniejsi od Polaków. Po drugie, amerykański atak na nasze cele oznacza początek wojny światowej i minister spraw zagranicznych nawet takiego kraju jak Polska musi to zrozumieć, napisał Dima. Przypomniał także, że Warszawa już wcześniej wygrażała i zgłaszała chęć goszczenia amerykańskiej broni nuklearnej w ramach natowskiego programu Nuclear Sharing. Według Dimy, biorąc ten czynnik pod uwagę, w przypadku wojny światowej Polska nie będzie stać z boku i na pewno otrzyma swoją część popiołu radioaktywnego. No bo on tak rozdziela te popioły, tu dlatego, tu dlatego. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, Sikorski powiedział chyba w piątek, że Stany Zjednoczone ostrzegły Putina przed konsekwencjami użycia broni nuklearnej na Ukrainie. Amerykanie powiedzieli Rosjanom, jeśli zdetonujecie bombę atomową, to nawet jeśli nikt nie zginie, uderzymy w wasze pozycje na Ukrainie bronią konwencjonalną i zniszczymy wszystkie wasze pozycje. Tak przekazał istotę przesłania Sikorski. Minister przypomniał, że Chiny i Indie ostrzegły już Rosję przed takim krokiem. To nie jest dziecinna zabawa, bo jeśli tabu zostanie złamane, podobnie jak zakaz siły, zmiany granic, Chiny będą wiedziały, że kilka krajów, w tym Japonia i Korea Południowa, stanie się bardzo szybko potęgami nuklearnymi. I taki był komunikat naszego ministra, no i Dima gdzieś tam to usłyszał i się mocno oburzył, że jak my śmiemy. No ale to nie koniec, słuchajcie, różnego rodzaju takich dyplomatycznych, można powiedzieć, ciosów, bo mamy wypowiedzi z krajów bałtyckich w stosunku w sumie do Niemiec. I tutaj o tym informują niemieckie media, różne, i zarówno Der Spiegel, jak i inne. Próby utrzymania przez niemiecki rząd umiarkowanego stanowiska w sprawie dostaw broni na Ukrainę są krytykowane w krajach bałtyckich. Na marginesie niedawnej konferencji Lennarta Meriego w Tallinie posłowie do parlamentów bałtyckich ostrzegli niemieckich polityków przed konsekwencjami. Uważają, że niewystarczające wsparcie Zachodu dla Ukrainy może doprowadzić do przełomu wojsk rosyjskich. Według Szpigla w tym wypadku kraje bałtyckie oraz Polska wyślą swoje wojska na Ukrainę. Tu też pokazuje chyba to, co się dzieje, no niesamowitą słabość obecnego rządu niemieckiego, bo wydaje mi się, Bałtyki krzyczą na nich. Że Bałtyki ich pouczają, szantażują, że wyślą wojska, co doprowadzi do tego, czego chyba najbardziej Scholz się obawia, czyli eskalacji, tak? No i tutaj mówi się, jak nie wyślesz Taurusów, to my wyślemy wojska, to będziesz miał jeszcze gorzej, a więc lepiej deeskaluj i wyślij te Taurusy. No coś niesamowitego, moim zdaniem. Trudno sobie wyobrazić jeszcze jakiś czas temu. Politycy bałtycki, jak czytamy w materiale, ostrzegli swoich niemieckich kolegów, że ich kraje nie będą czekać na pojawienie się wojsk rosyjskich na ich granicy i wprowadzą wojska NATO, przez to staną się pełnoprawnymi uczestnikami konfliktu, w tym prawdopodobnie również Niemcy.
Podobne obawy wyrażają też niemieccy ministrowie, wicekanclerz Robert Habeck, minister spraw zagranicznych Baerbock, minister finansów Lindner i minister obrony Borys Pistorius. Wzywają Scholza do zwiększonej pomocy dla Ukrainy, aby zapobiec dalszej ofensywie armii rosyjskiej. Nadmierną ostrożność kanclerza, jak piszą autorzy materiału, jest krytykowana przez Partię Zielonych i Partię Demokratyczną Niemiec. Niemcy wielokrotnie odmawiały, przypomnijmy, dostarczenia Ukrainie rakiet Taurus. Są to pociski, które mają zasięg do 500 km i prędkość do 900 km na godzinę. Niemcy nie chcą przekazywać takich pocisków Ukrainie, aby uniknąć uderzeń tymi pociskami na Krym. Brytyjski sekretarz obrony Schabs wezwał jednak niedawno Berlin do ponownego rozważania tej polityki. Wcześniej Bild pisał, że niemieckie władze nie chcą dostarczać pocisków tej klasy ze względu na obawy, że zostaną one użyte do uderzenia na terytorium Rosji, no i tutaj byłaby właśnie ta eskalacja. Rosję i mamy teraz taką najnowszą, jeszcze bardziej chyba podgrzewającą wypowiedź z Estonii prezydenta. Rosję należy rzucić na kolana, aby zatrzymali swoją maszynę wojenną i zakończyli wojnę na Ukrainie. Tak powiedziała prezydent. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rzucić Rosję i Putina na kolana. Wtedy będą mogły rozpocząć się poważne dyskusje na temat zakończenia wojny. No słuchaj, coraz bardziej jastrzębi głos Bałtyków, coraz większa krytyka Niemiec, pomimo że w tym roku, przypomnijmy, dosyć duże dostawy obiecane i realizowane, natomiast... Ale słyszałem, że jakaś część czołgów przyjechała niesprawna. No, ale tu cały czas będzie, to już wiesz, to już nie jest wina, powiedzmy, Scholza, tylko tych zaniedbań jeszcze za czasów Merkel. No i jakbyśmy tu winnych szukali, no to przewodnicząca teraz Europy, no byłaby, bo ona była ministrem, tak, obrony przez wiele lat, więc jakby tu szukać jakichś winnych, to chyba jeżeli chodzi o tą panią. Coś chciałem jeszcze uzupełnić. Między innymi dlatego wprowadziliśmy CEP Niemcy, bo też polityka niemiecka nie jest jednoznaczna. Nie wszyscy są jak Scholz. Jak wymieniłeś, wielu wewnątrz krytykuje Olafa Scholza i nie można tylko wieszać psów na Niemcach, gdyż jest tam duże rozwarstwienie tych elit, jeżeli chodzi o światopogląd i dlatego co 5-17 będziemy robili tego CEP Niemcy, żeby te niuanse wyłapywać. Myślę, że to jest akurat dobry pomysł, a teraz przechodzimy na znowu tereny rosyjskie. Porozmawiajmy o wędlinach, kiełbasach i ogólnie przetwórstwie mięsnym. Jak się walczy z inflacją po rosyjsku? Jak wszyscy dobrze wiecie, FAS i komisarze intensywnie pracują, aby ceny nie rosły za bardzo. Oczywiście Excel sobie, życie sobie. Pojawiły się bardzo ciekawe informacje na temat tego, jak rosyjskie firmy próbują zadowolić i komisarzy, i własne kieszeni. W Rosji zgodnie z przewidywaniem zaczęto znacznie obniżać koszty produktów mięsnych, kupując dodatki i mieszanki w celu zredukowania zawartości mięsa, na przykład w wędlinach. W maju 2024 roku rosyjskie przedsiębiorstwa rolne zakupiły o 24% więcej dodatków i mieszanek obniżających koszty półproduktów mięsnych niż rok wcześniej. Wyliczyła to firma Tender Pro. I to bardzo ważna liczba, gdyż na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszanek i półproduktów utrzymywała się na bardzo zbliżonych poziomach. Mieliśmy zatem mniej więcej sprawdzone procedury i raczej utrzymywano produkty na podobnym poziomie jakości, a teraz mamy skok o 1/4.
w ciągu miesiąca. Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie przedsiębiorstw produkcyjnych na białko sojowe, wzrost o 50%, białko zwierzęce, wzrost o 40%, melanż jajeczny, wzrost o 25% oraz aromaty mięsne o 11%. Tu niestety na razie nie mamy informacji, jak to będzie się przekładać na jakość końcowych produktów, natomiast jeżeli wolumen produkcji gotowych wyrobów mięsnych nie wzrośnie, to mamy do czynienia z potężnym tąpnięciem, jeżeli chodzi o jakość. Przypominam, białko sojowe 50%, zwierzęce 40%, melanż jajeczny 25%, aromaty 11%. I sprawdziłem sobie, bo nie wiedziałem, jak to działa. I mam tak, białka zwierzęce, jak i sojowe mogą być dodawane do wędlin, aby poprawić ich wiązanie wody i konsystencję. Melanż jajeczny to mieszanka żółtek i białek jaj, dodaje się do wędlin, aby poprawić ich wiązanie wody i konsystencję, a także nadać im złoty kolor. Czyli wszystko to wypełniacze i jednocześnie środki pozwalające dodawać więcej wody. Myślę, że będziemy widzieć znaczne obniżenie jakości rosyjskich wędlin. Tu chyba propozycja papieru, papier trociny, nie wiem, w którą stronę będzie to szło. Na razie są to dodatki takie, że można je konsumować, ale droga jest jeszcze długa. Mam nadzieję, że jesteście po śniadaniu. To teraz przejdziemy do informacji spoza Rosji. Myślę, że ona jest ważna. Premier Gruzji Kobaczidze oskarżyła panią prezydent Zurabiszwili o zdradę stanu. Tutaj premier powiedział, przemawiając na spotkaniu z okazji Dnia Niepodległości, no i tutaj cytujemy: jedność narodu i wybranego przez niego rządu oraz znaczące kroki umożliwiły nam utrzymanie pokoju w kraju w ciągu ostatnich 2 lat, pomimo egzystencjalnych zagrożeń i wieloaspektowych zdrad, w tym zdrady prezydenta, powiedział Kobaczidze. Według niego najnowsza historia Gruzji i procesy zachodzące we współczesnym świecie pokazały, że suwerenność jest najskuteczniejszą gwarancją bezpieczeństwa kraju. Z kolei prezydent Gruzji, przemawiając do wojskowych i przedstawicieli kierownictwa kraju, skrytykowała działania władz. Powtórzyła, że zbliżające się wybory parlamentarne w październiku określą kurs kraju, czy będzie to prorosyjski, tak jak chce rząd, czy proeuropejski. Wcześniej okazało się, że w związku z przyjęciem ustawy o zagranicznych agentach w Gruzji Stany Zjednoczone ponownie rozważają relacje z Tbilisi i zamierzają wprowadzić ograniczenia wizowe wobec wspierających ją urzędników. Pani prezydent, przypomnijmy, zawetowała rosyjską ustawę, ale wkrótce prawdopodobnie jej weto zostanie odrzucone przez parlament. No i robi się taka dosyć gorąca sytuacja, jeżeli chodzi o Gruzję, no bo widzimy, że pani prezydent, która teoretycznie była niezależna, ale przypomnijmy, była popierana przez gruzińskie marzenie do tej pory, no zaczyna prowadzić własną politykę niezależną od rządu. No i widzimy już takie bardzo mocne oskarżenia, chociaż jak na Gruzję to często tutaj się takie... Najbliższe wybory na jesieni, nie? Ciekawe, co tam się wydarzy. Społeczeństwo się gotuje. Tak, społeczeństwo się gotuje, jest bardzo mocno spolaryzowane. Pamiętajmy, że w Gruzja to jest mały kraj, przybywa bardzo duża mniejszość rosyjska, szczególnie też ta z zeszłego roku, i z 2022, czyli osób, które uciekały przed mobilizacją, co również ma znaczenie, natomiast Rosja jest ważnym partnerem handlowym dla Gruzji.
Tak, a teraz przejdźmy może troszeczkę do wakacyjnych klimatów. Kilka słów o koloniach dla dzieci w Korei Północnej, ale nie karnych, tylko takich właśnie wakacyjnych. Biuro Podróży Vostok Intour z siedzibą we Władywostoku negocjuje z partnerami z Korei Północnej wysłanie rosyjskich uczniów na obóz dla dzieci. Według tego biura podróży przybycie pierwszej grupy nastąpi w połowie lipca. Kilkanaścioro dzieci w towarzystwie 2 dorosłych pojedzie na wakacje do tej Korei Północnej i mam treść ulotki, myślę, że musicie posłuchać. Obóz położony jest w pobliżu miasta portowego Wonsan na wschodnim wybrzeżu kraju. Znajduje się tu park rozrywki, przejażdżki wodne, plaża, sala z grami wideo i stołami do Cymbergaja. Brzmi całkiem fajnie. Kolonie będą trwały 2 tygodnie i będą obejmować standardowy program składający się z wypoczynku w Sandown i zwiedzania stolicy z noclegiem w hotelu w stylu sowieckim. Jaka atrakcja. Kiedyś już takie kolonie miały miejsce. Rosjanin, który jako nastolatek 2-krotnie odwiedził ten resort w latach 2015-2016, powiedział, że jego pobytowi w obozie towarzyszyły surowe ograniczenia w przemieszczaniu się oraz codzienne wydarzenia propagandowe, podczas których dzieci zmuszano na przykład do śpiewania piosenek na cześć koreańskich przywódców i sprzątania ich pomników. Dzieciom w wieku szkolnym pokazano także kreskówkę, w której bohaterowie zbombardowali Biały Dom i USA. Uroczo. Według Rosjanina zarówno w hotelu, jak i w obozie serwowano im takie samo jedzenie. Małe kawałki kurczaka, prawie żadnego innego mięsa, czasem kalmary z ryżem i bułką. W tym samym czasie Koreańczycy z północy swobodnie sprzedawali uczniom wódkę ryżową i papierosy. No tak, najlepsze zostawiłem na koniec. Pamiętacie, jak miesiąc temu mówiłem wam, że pierwsze wycieczki mają jechać i już prawie wszystko dopięte na ostatni guzik? Pod koniec zeszłego tygodnia Vostok Intour poinformował o odwołaniu wycieczek do Korei Północnej dla rosyjskich uczniów ze względu na brak wystarczającej liczby chętnych. Mieszkańcy Primorie powiedzieli, że boją się wysyłać swoje dzieci do Korei Północnej. No i ten wątek turystyki rosyjsko-koreańskiej staje się powoli moim konikiem. Będę obserwował rozwój tej odnogi uniwersum z dużym zainteresowaniem. Tu też wyczuwam duży potencjał do wiadomości poważnych, ale jak i tych mniej poważnych. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, czy dzieci byście wysłali na takie kolonie. No będzie Cybergaj i gry wideo ponoć, więc... Ale to nie amerykańskie gry wideo, to tak, koreańsko-północne gry wideo, więc właśnie jak atakuje się Biały Dom albo coś takiego. A pytanie, jedziesz, czy... Nie, no za duży jestem, chyba, że jako opiekun... Ale moment, bo tam opiekun, tam nie wiem, czy doczytałeś, tak. Szukają 2 opiekunów. Więc wiesz, tak. Nie, jest to niezwykle ciekawy wątek, powiem ci, nie mogę się doczekać kolejnych informacji. To skoro kolejne informacje, to mamy ostatnią informację. Piszcie, czy chcecie trochę więcej się na ten temat dowiedzieć, bo okazuje się, że Rosyjski Fundusz Społeczny zakończył pierwszy rok swojego istnienia deficytem w wysokości 500, no prawie 600 miliardów rubli. Fundusz powstał w wyniku połączenia Funduszu Emerytalnego i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jeżeli chodzi o fundusz, to fundusz uzyskuje dochody ze składek ubezpieczeniowych i transferów federalnych. Składki ubezpieczeniowe mają na celu zapewnienie wypłat ubezpieczeń, a środki z budżetu federalnego przeznaczone są na wydatki związane z wypełnieniem pozaubezpieczeniowych obowiązków socjalnych i rekompensatą za utracone dochody, na przykład w związku ze służbą wojskową, urlopem rodzicielskim i tak dalej. No i zgadnij, jaka jest przyczyna głównie tego deficytu? Excel się nie zgadza. No, w sumie tak.
No, spadły wpływy budżetowe, po prostu z budżetu federalnego zabrakło i mniej przelano niż były potrzeby. No i pewnie troszeczkę ten temat rozszerzymy w jakimś naszym następnym materiale. Ja ze swojej strony za dzisiaj dziękuję i czekam z utęsknieniem na drugą część hasła. Tak jest. Ja już hasło chcę podać, tylko muszę wyłączyć komentarze na czacie, żeby się pojawił. Mile widziani. Więc taki drugi człon hasła. Pamiętajcie, jeżeli macie pytanie do Marka Kozubla, to jest post utworzony w zakładce społeczność. Możecie zadać i postaramy się przekazać te najciekawsze pytania Markowi. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.